Dobra, jak ocenia Pani program i ten, który został przeprowadzony z Jankiem w kontekście zmian, które wystąpiły? Oceniam bardzo dobrze. Bardzo pozytywnie. Z dużymi efektami. Jakie efekty? Jakie efekty? Przede wszystkim dziecko jest otwarte. Dziecko nie żyje tylko w swoim świecie. Jest bardziej otwarte na ludzi. Zauważa emocje ludzi. Zauważa moje emocje, których nigdy nie widziało. Natomiast pytanie pod tytułem: mamo, dlaczego jesteś smutna? Wow. To jest już naprawdę dużo. Przede wszystkim staje się otwarty, bardziej taki uspołeczniony, tak? On jakby wrócił do tych ludzi, tak? Nie żyje tylko w swoim świecie własnym, tylko zaczyna go więcej rzeczy interesować. Więcej pytań, większe zainteresowanie światem, ludźmi, tym, co się dzieje dookoła, potrzebami innych, a to już jest bardzo dużo. Koncentracja poszła do przodu. Oczywiście wiadomo, że nie jest jeszcze tak skoncentrowany w 100% jak... Aczkolwiek moje dziecko 2 lata młodsze, 10-letnia córka, zdrowa, całkowicie też nie skoncentrowana. Natomiast tutaj koncentracja poszła do przodu. Jest zdecydowanie lepiej. Jest dużo większa chęć w ogóle też do nauki, tak? Ta nauka zawsze była bardzo zła, bardzo B. Szkoła była fatalna. Rano był duży problem, żeby wstać do szkoły. W tym momencie jest problem, żeby się obudzić, ale bardziej, żeby się obudzić i podnieść z łóżka, niż w kwestii iść i pójść do tej szkoły, tak? A co zmieniło się najbardziej? W jakich kategoriach? Bardzo się poprawiła motoryka duża, bardzo się poprawiła motoryka mała. Bardzo, bo dziecko nie potrafił, Jasiek nie potrafił sobie zrobić kanapki, posmarować masłem, ukroić chleba. On to robi. Przed nami jeszcze dużo nauki, dlatego że widzę, że po prostu dopiero on się tak uczy jak moja 4-letnia córka, tak? Żeby zbić tego kotleta, żeby nauczyć się obrać tą marchewkę. Do tej pory nie było mowy o tym. Ale w ogóle, co jest dobre, on jest chętny, on chce to robić. On jest tym zainteresowany. Do tej pory była zupa, ale nie wiadomo było, skąd ta zupa się wzięła. Tak? Był kotlet, ale nie wiadomo, skąd ten kotlet się wziął. A teraz już jest pytanie, tak? Jest pytanie, jest odpowiedź, jest chęć uczestnictwa. Czy są jakieś obszary, które nie uległy zmianie? Jeden obszar nie uległ zmianie. Jasiek miał zawsze dużą nadwrażliwość słuchowo-dźwiękową i to oceniam, że tu nie dotknęliśmy, nie ruszyliśmy, czyli nadwrażliwość dźwiękowa cały czas występuje. To jedyne, co nie zostało zmienione tutaj. Także tutaj z tą nadwrażliwością dźwiękową utknęliśmy w miejscu, stoimy. Być może, że się to zmieni, no bo wszystkie te rzeczy, które idą, one tak się objawiają codziennie, co drugi dzień. Małymi krokami to idzie teraz do przodu, tak? Więc być może, że coś się w tym też zmieni. Natomiast na tą chwilę to jest jedyna rzecz, która nie uległa zmianie. Pani z poradni pedagogiczno-psychologicznej, która widziała Jaśka 2 lata temu, zapytała się mnie, co z nim zrobiłam. A byliśmy 2 tygodnie. Co z nim zrobiłam? Bo tak fajnie jej się z nim rozmawia. Bo tak fajnie odpowiada na pytania. Bo tak jest ogarnięty. Bo tak jest otwarty. A jak nauczyciele? Czyli te osoby, które pracują na co dzień? Wie pani co, jak to tak dalej pójdzie, to pani mi za 2 lata przyprowadzi całkowicie zdrowe dziecko. Bo on już jest prawie zdrowy. A w ogóle pani pedagog mówi, on ma autyzm. A kto mu to zdiagnozował? Ale widzi pani poczeka, ja sięgnę do tych papierów sprzed 2 lat, bo przecież ta sama była. No faktycznie, co pani zrobiła? Ale nam wydoroślał chłopak. Natomiast pani wychowawczyni, która zna Jasia już 2 lata, rewelacja. Mówi pani Aniu, zebranie było w zeszłym tygodniu w czwartek, mówi pani Aniu, ja naprawdę nie mam z tym problemu. On jest naprawdę ułożony, grzeczny chłopiec, natomiast mówi tak, mam teraz tylko, w zasadzie to się zrobił jeden problem.
On był zawsze bardzo grzeczny, spokojny. Zaczyna łobuzować. No, gdzieś tu musi znaleźć ujście, tak? Także mówi tak, Przecież taki był Szymon, a nie ja. no a to po co naśladujesz Szymona, synu? Nie naśladuję. No. Mam znowu pobił kolegę. No musiałam tego kolegę bronić. No dlaczego on go bije? I ten kolega płakał, bo go bolało. No wiecie, po prostu. Znalezienie tego ujścia, naprawdę się... Przedtem po prostu do niego te sygnały nie docierały, teraz docierają i... Inaczej patrzy na człowieka. Tak, Dlatego, że mówię, dla niego człowiek to był takim meblem. Był to był. Mama to była własnością, jakby była nim. Takiego, jakby mi rękę odjęli, tak? To dla niego ja byłam. To była matka. To była taka jego ręka, całość. A teraz on zauważa, że on jest osobną jednostką. On nigdy nie zrozumiał, on nigdy nie było. Mamo, nie mam żadnego autyzmu. Nie mam, nikt zawsze było. Nie jestem chory, nie mam żadnego. A teraz, tak, ja jestem, ja byłam, ja, inny, ja się inaczej zachowuję. Czyli jakby też do niego to dociera coś, że te dzieci się inaczej trochę niż on zachowują, tak? I on zaczyna mówić... Świadomość swojego, powiedzmy, swoich deficytów. Dokładnie tak. I jakby chęć, żeby tych deficytów nie było, tak? Czyli zrobię tak, żeby było lepiej. Idę do przodu, podążam, tak? Czujemy jako matka w tym momencie, która uzyskuje nowe dziecko. Jest mi super. Co ja tutaj powiem? Uczciwie mówiąc, spada taki ciężar z pleców, taki worek, ale jednocześnie muszę powiedzieć tak, ja się czuję troszkę bardziej wolna. Słuchajcie, matka, która jest związana z dzieckiem prawie 24 na dobę, prawie, no bo dziecko jest w szkole, to wiadomo nie. W nocy, wieczorem dziecko musi usypiać. W nocy wstawać, bo ono się budzi. Jasiek sam usypia od 2 tygodni. Jasiek sam śpi, idzie do łóżka własnego i sam śpi. Czyli ja już jako matka mogę wieczorem obejrzeć z mężem film, tak? To jest luksus. Naprawdę. Ja wiem, że ludzie się patrzą, może powiedzą, że wariatka, tak? No, ale to jest bardzo dużo. Że ja w nocy nie wstaję do tego dziecka, bo on nawet jak się obudzi, zrobi siku, zapali sobie lampeczkę malutką przy łóżku i idzie dalej spać. A ja mogę tą noc przespać. Pierwszy raz od 12 lat mogę przespać noc. A wcześniej? Bo wcześniej nie usypiał. No wcześniej to 12 lat ja go usypiam. Czujesz, Maciek, ciężar? 12 lat wstawałam 2-3 razy w nocy. Albo już w końcu się poddałam i spałam z nim. No bo ile można wstawać w nocy? No ale to częściej sypiają razem, tak? No. A teraz? A teraz śpi sam. Usypia sam i śpi sam. A co z samodzielnością? Podobno został raz? Sam Tak. Jeżeli ostatnio żeśmy poszli do sąsiadów całkiem niedawno, to dosyć blisko może by wiadomo było. Jasiek został sam w domu. Zupełnie sam, o godzinie 12 w nocy. Zadzwonił, kiedy będziemy. Ja mówię, Jasiu, za chwilę będziemy, tak? Już wychodzimy, tak? No dobrze, to ja idę spać. Wróciliśmy, dziecko śpi. Więc dla mnie to jest taki ogromny, wielki worek z pleców. Z drugiej strony jest też ogromna obawa. No bo tak jak powiedziała mi po Tomasie, było troszkę do przodu, troszkę lepiej, a później się cofnęło i mam nadzieję, że będziemy szli do góry. I że nie będzie tego... Nie mówię tutaj o pieniądzach, mówię o ocenie w stosunku do innych terapii. Gdybyśmy próbowali na przykład terapię SI i efekty, czas osiągnięcia tych efektów. U nas po terapii SI nie było żadnych zmian. Okej, a inne terapie? Mieliśmy terapię SI, zmian nie było żadnych. Mieliśmy terapię Tomatisa. Poprawa była na 1 do 2 miesięcy. Bardziej tutaj słuchowa, że on był bardziej odporny na dźwięki. Po 2 miesiącach totalnie wszystko wróciło. Mieliśmy terapię roczną Johansena, też słuchową. Na koncentrację nie było żadnej poprawy, nawet w 5%, tak? Nic do przodu.
Mieliśmy terapię biofeedback, na którą chodziliśmy 3 lata. 0 czegokolwiek. Więc tak naprawdę to jest ta terapia, przyniosła nam naprawdę efekt. Czyli Widoczne mówiąc, efekty. dobrze, no ale ta terapia trwa od października do I cały czas to się połowy dzieje. grudnia, Dokładnie. A to czyli się raptem cały 2,5 czas- miesiąca. I cały czas widzę, że to się dzieje, tak? Wiadomo, że są słabsze dni, ale cały czas coś się dzieje. Cały dzień, codziennie coś zaskakuje. Stopień do przodu, stopień do góry, tak? Czyli powiedzmy tamte terapie, które były terapiami rocznymi. Mhm. Nie przyniosły nam żadnych efektów. Żadnych. W przypadku oceny tego programu w stosunku do innych terapii i efektów, jak można byłoby to określić? A jak tak już żeśmy rozmawiali, tak? Najlepiej wydane pieniądze do tej pory.